Siema, chciałbym dzisiaj zaprezentować tak na szybko dwa numery kultowego magazynu Klik. Mam więcej numerów Klika tak naprawdę niż tylko dwa, aczkolwiek tylko te dwa zachowały mi się w pełni kompletnymi okładkami. Cała reszta, podobnie jak prezentowane kiedyś numery Play, ma zniszczone okładki, a jedynie w Klikach tych dwóch mi się zachowały, więc tak na szybko chciałbym dzisiaj pokazać dwa numery Klika. Będą to numer 9 z kwietnia 2000 roku oraz numer 13 z czerwca 2000 roku. Zacznijmy od numeru 9, gdzie kosztował jeszcze 2,90. To była w ogóle wyjściowa cena Klika. Tyle kosztował od początku, od pierwszego numeru. I ten ma już trochę lepszą okładkę. Chyba pierwsze 3 numery czy coś takiego miały takie okładki. Dokładnie z tak samo cienkiego papieru jak ten wewnątrz. A właśnie od chyba 4 czy któregoś numeru te okładki zaczęły być trochę lepszej jakości. I co my tu mamy w tym numerze? Klik to było bardzo tani czasopismo, więc dość szybko zdobyło popularność. Pamiętam też, że od samego początku, od pierwszego już numeru było ono reklamowane w telewizji dość intensywnie, więc weszło tak z przytupem. Mamy tu zapowiedź gry Arcanum. Był to taki CRPG, który łączył świat magii ze światem techniki. Czyli można to było być albo magiem, albo właśnie jakimś takim kolesiem z karabinem. Ale nigdy nie grałem w tą grę. Chyba były z 2 części, czy nawet może więcej. Heavy Metal. Heavy Metal, to pamiętam ten tytuł głównie właśnie przez tytuł, bo jest dość taki krzykliwy. Zwłaszcza, że ja słuchałem heavy metalu, więc sama nazwa już mi się podobała. Natomiast w grę nigdy nie grałem. Run. To też mi coś mówi, ale nie wiem. No i właśnie w Kliku zawsze były takie topki. Top 20 ogólnie gier z danego miesiąca i też z podziałem na systemy. No i też najbardziej oczekiwane gry to tutaj będzie Diablo 2. Na samego PC to najlepsza gra Driver, na PlayStation też Driver. Na Nintendo 64 Turok Rage Wars. Nie wiem, kto to wybierał. Ja miałem Turoka Rage Wars na Nintendo 64. Nawet możecie sobie sprawdzić mój stary film, gdzie gram w gry z Nintendo 64. No i niestety Turok Rage Wars to nie była dobra gra. To było straszne gówno. Game Boy Street Fighter Alpha na miejscu pierwszym. Natomiast w całościowym zestawieniu Driver, Tomb Raider 4, FIFA 2000, Quake 3, Tekken 3, Unreal Tournament, Need for Speed 4, Final Fantasy 8 nawet się wspiął tutaj, ale spadł jedno miejsce. Grand Theft Auto 1, proszę bardzo, 1. Need for Speed Porsche spadło i to sromotnie, aż z 4 miejsca. Diablo 1 jeszcze się trzyma na liście. Quake 2, Team Park World, Simsy, bardzo mocny spadek. Z 5 na 14 miejsce. I tak, tutaj jakiś koleś z firmy jakiejś Lyrics Longsoft, czyli jakiś polski deweloper, jakaś firma, która najprawdopodobniej już nie istnieje. Wybrałby StarCrafta, Half-Life'a i Fallouta na Bezludną Wyspę, czyli tak bezpieczny zestaw gier z tamtego okresu. Okej, jedziemy dalej. Zawsze lubiłem te topki przeglądać w Kliku. Mamy tutaj Diablo 2. Diablo 2. Kultowa dla mnie gra, w którą się tyle nagrałem, że po prostu w głowie się nie mieści. Amazonka, kultowa grafika. Chyba w każdym czasopiśmie było ta Amazonka właśnie na grafikach promujących tą gierkę.
No świetna gra, co tu dużo mówić, ale jeszcze bez oceny, bo to chyba jest jakaś zapowiedź jak na razie. Shogun. Ta gra, pamiętam, że już wtedy wydawała mi się taka dość uboga graficznie, bo niby są takie dość duże oddziały wojska, ale całe to tło to jest takie kurde, no taka goła zielona makieta. Nic tam nie ma tak naprawdę. Więc to tak dość biednie mi to zawsze wyglądało. Już nawet wtedy mi się ta gra nie podobała. Na pewno się bardzo źle musiała zestarzeć, jeśli chodzi o grafikę. O, Majesty. Majesty to jest taka nietypowa gra, bo wygląda jak zwykła strategia, aczkolwiek to jest bardziej taki trochę tower defense, gdzie mamy jakieś tam miasteczko, zamek, które są napadane przez potwory. I my tutaj nie sterujemy żadnymi jednostkami, tylko wynajmujemy bohaterów, płacimy im i oni walczą. A my chyba możemy tylko jakoś tam, nie wiem, zlecać, czy dawać zlecenia. Już nie pamiętam dokładnie. Sam w to osobiście nigdy nie grałem, ale widziałem, jak mój kolega w to grał. Kiedyś, jak właśnie u niego byłem no i tak mi to tłumaczył na tej zasadzie. Tutaj mamy znów przegląd, dużo strategii. Railroad Tycoon, jakiś Command & Conquer, chyba jakaś kompilacja z dodatkami. Settlersów grałem, ale nie byłem w to zbyt dobry. Lemmingi, czyli przeniesienie klasycznej gry chyba jeszcze z czasów Amigi. Przeniesienie jej na chyba do takiego 2,5D można powiedzieć. To się na pewno nie mogło udać. No i Klik miał skalę 6-stopniową ocen, więc tutaj się nie sugerujcie, że 4 to jest słaba ocena, bo to jest 4/6, a nie 4/10. Więc de facto niezła ocena. Planescape Torment 5/10. Coś tu było wycinane, chyba robiłem sobie do mojej pirackiej kopii Tormenta okładkę. Coś tu powycinałem ewidentnie. Medieval 2 na PSX-a 5/6. No moja jedyna styczność z Medievalem, jedynką zarówno jak i dwójką, to było tylko dema. Grałem właśnie w demo Medievala jedynki miałem na swojej płycie demo 1, natomiast dwójkę miałem pożyczoną na płycie demo od mojego kolegi. I mamy solucję do TIFA, jak przejść grę TIF. Need for Speed Porsche 2000. Czy to też jest poradnik? Tak, Tricks and Tips. Grałem w ten Need for Speed Porsche, nawet sporo, ale chyba go nie ukończyłem. Messiah. Zawsze mnie zastanawiało, o co chodzi w tej grze. Właśnie pamiętam tego takiego aniołka. Chyba nim się tam sterowało właśnie w tej grze. Zawsze mi się taki dziwny motyw wydawał. Do końca nie rozumiałem właśnie, o co chodzi do cholery w tej grze. No i nigdy jej w akcji nie widziałem. W sumie mógłbym sobie na YouTubie odpalić. No i poradnik do Command & Conquer Tiberian Sun Firestorm. To jest dodatek do Tiberian Suna. Nie wiem, czy samodzielny. Chyba nie. Chyba wymagał podstawki. Wtedy to nie było jeszcze takich standalone'ów. Bo tak samo było z Yuri's Revenge do Red Alerta, który również wymagał podstawki. Chyba nie grałem w ten dodatek, bo chyba nawet nie ukończyłem całego podstawowego Tiberian Suna, więc nie było co sięgać po dodatek. No i tu mamy tipsy do Soldier of Fortune. No i jestem przekonany, że z nich korzystałem, bo w Soldier of Fortune to ja bardzo dużo grałem. Chociaż byłem zdecydowanie za młody, żeby grać w tą grę. Była to zdecydowanie zbyt brutalna gra, jak na mój ówczesny wiek. No i tutaj napęd DVD opisany, jak jest skonstruowany. No bo wtedy to była nowość, więc takie rzeczy robiły wrażenie, na pewno. DVD magiczny krążek. No dzisiaj to już można powiedzieć, że DVD to już przeżytek.
No, ale wtedy to dopiero wchodziło tak naprawdę 2000 rok, premiera PlayStation 2, no i właśnie napędy DVD wchodziły dopiero do akcji. Tu przegląd filmów na DVD, jak już były dostępne. Co tu mamy w sprzęcie? Same klawiatury i myszki. Nic takiego nadzwyczajnego tutaj nie widzę. To jakiś dziwoląg. Dziwna jakaś taka myszka. Trochę jak pilot od telewizora. Darmowe konta e-mail. No niemożliwe. O, na Onecie już było. Właśnie pierwszego maila, jakiego miałem w życiu, to miałem na Onecie. Ale później Gmail stał się zdecydowanie lepszą opcją. Pozdrowienia z internetu. Co my tu mamy? No to jeszcze taki bardzo prymitywny, raczkujący internet był w tamtych czasach. Stare, ale jak nowe. Odświeżamy Windows. Czyli jakieś nowe ikonki i nowe tematy, które miały starego jakiegoś Windowsa 9.8 odświeżyć. Internetowe translatory. No to jeszcze nie miało nic wspólnego z Google Translate. To raczej był zwykły słownik, gdzie mógł tylko pojedyncze słowa tłumaczyć chyba. Tak mi się wydaje. Tu coś o filmach, to tak średnio mnie to interesuje. The Best of USA, Coca-Cola, popcorn i wielkie sportowe emocje. No, można tak powiedzieć. Tutaj znowu coś wyciąłem. Nie wiem co, nie pamiętam. No jak widać, nie tylko o grach, jest też trochę o filmach, trochę o sprzęcie. Czyli tak bardziej pecetowo. Okej, no jakiś tam komiks na koniec. Clickers to był taki bohater Klika. Najczarowniejsza postać z gier. Miejsce pierwsze Lara Croft. Miejsce drugie jakiś typek z Monkey Island. Miejsce trzecie Jazz Jack Rabbit. Też totalnie zapomniana gra. Jazz Jack Rabbit. Kiedyś to pamiętam się tłukło. Bardzo dużo w to grałem. Okej, no to był pierwszy z tych dwóch numerów, czyli numer 9 z kwietnia 2000. No i przejrzyjmy jeszcze na szybko numer 13 z czerwca 2000, gdzie mamy na okładce Euro 2000. Kurde, pamiętam jakby to było wczoraj, jak oglądałem to Euro. Tą pamiętną bramkę Luisa Figo w meczu Portugalii z... Kurczę, nie pamiętam już z kim. Oni chyba nie. No już nie będę zgadywał, mniejsza o to. Dobra, lecimy. Co my tu mamy? Wstępniak z jakąś piłką nożną, czy to jest FIFA? FIFA, tak. FIFA 2000 prawdopodobnie. Final Fantasy 9, proszę bardzo. Jaka zapowiedź kultowej gry. Tutaj Vivi, bohater, którym rozpoczynamy grę. Później oczywiście dalej również występuje. No i Zidane. Bez wątpienia ktoś z twórców tutaj, deweloperów był fanem piłki nożnej. To raczej nie jest przypadek, żeby główny bohater gry nazywał się Zidane. No okej. Ale takie krótka ta zapowiedź. Albo tu czegoś brakuje. Nie, ale to raczej bym tu nic nie wycinał. Nie, to tylko zapowiedź. W porządku, czyli to tak króciutko. Settlers 4. Tam było chyba o trójce coś w tamtym numerze, jak pamiętam. No 4 nie grałem, jedynie 3. 3 to jest jedyna część Settlers, w jaką kiedykolwiek grałem. Ale mówię, nie byłem w to za dobry. To jest jakieś pseudo-graffiti. Nie wiem, co ono oznacza. Kiedyś tak... No to byłem gimbusem wtedy, jak czytałem te czasopisma, więc jakieś takie różne dziwne rzeczy mogłem robić. Dobra, i tutaj kolejny topik. Driver nadal się utrzymuje na pierwszym miejscu. FIFA skoczyła na drugie. Tomb Raider spadł na trzecie. Quake się utrzymuje na czwartym. O Simsy wróciły znowu wysoko, bo wtedy były chyba na 14 w tamtym numerze. Tekken też się wysoko utrzymuje. Final nadal też jest dość wysoko. Dość podobnie ta lista wygląda. Troszkę roszad jest, ale Driver niepodzielnie króluje. Tu
Z kolei tutaj Turok Rage Wars aż mnie tu dziwi, że nadal wysoko. Totalnie mi się ta gra nie podobała. Postaram się wrzucić w link pod filmem link do mojej prezentacji z Nintendo 64, na której m.in. gram w tego Turoka. Jest to gówniana gra. Shogun. Znowu o tym Shogunie? Czyż było w tamtym numerze? Warlords Battle Cry. Okej. No, co to za gatunek? Strategia znów. Wtedy właśnie chyba mi się wydaje dość dużo wychodziło takich strategii fantasy klimatach. Enemy Engage. Jakiś helikopterek. Wysoko oceniony 5/6. No, totalnie nie dla mnie gierka. Motocross Madness 2. Mam wrażenie, że w to grałem. W ogóle ta stodoła tutaj z tym podjazdem to mi się kojarzy z GTA San Andreas. Tam był taki wyścig po tych wiochach, gdzie się właśnie CJ ścigał z innymi kierowcami i tam była taka stodoła chyba podobna, właśnie gdzie można było przez nią sobie na skróty pojechać. Soulbringer. Kolejne jakieś RPG PC-towe, ale jakieś takie chyba dość niszowe, bo nigdy o nim jakoś nie słyszałem. Arcatera. Kolejna jakaś gra, która też mi nic nie mówi. Też to jest jakiś RPG. Jakąś taką niezapiękną niewiastą tutaj promującą grę. O, Hawks of War. To była fajna gierka. Na PS1 nagrałem się w demo. Od mojego kumpla Matiego miałem pożyczoną płytkę demko, gdzie tam chyba były 2 misje do przejścia. To jest takie coś jakby Wormsy w 3D, tylko ze świniakami. No i naprawdę fajna gra to była. Później kupiłem sobie ją cyfrowo na PS Vicie, w PlayStation Classics i grałem w nią dość sporo. Aczkolwiek nie przeszedłem całej. Gdzieś tam w późniejszych levelach to już stało się na tyle trudne, że trzeba było bardzo, bardzo precyzyjnie strzelać, bo jak się coś tam chybiło, to od razu komputer to wykorzystywał no i przegrywaliśmy, więc wyśrubowany się robił poziom trudności w dalszej części gry, więc poddałem się. Ale pamiętam, że dość daleko doszedłem. Poradnik do jakiejś takiej strategii futurystycznej z robotami. Star Lancer, jakaś kosmiczna gra, totalnie nie moje klimaty. Poradnik do Majesty. Aha, czyli jak sobie radzić. No, jest całkiem fajna sprawa, jakbym chciał kiedyś. Znaczy, no nie będę w to nigdy grał, ale wtedy, gdybym chciał. Ale jak mówiłem wcześniej, nigdy w to nie grałem. I tutaj pokazane, jak działa z kolei skaner. Też takie przestarzałe urządzenie, bo dzisiaj to są te wszystko w jednym. Skaner, drukarka, są te komba takie, nie? O, ja miałem Plustek UT12, miałem dokładnie ten skaner. Pamiętam jeszcze, jak do matury się przygotowywałem, jakieś tam rzeczy musiałem skanować, jakąś prezentację przygotowywać ze zdjęciami, to właśnie ten skaner bardzo mi się przydał. A później go kuzynowi pożyczyłem, żeby on też coś tam na studiach robił z tym skanerem i chyba mi go nigdy nie oddał i tak przepadł gdzieś w historii dziejów ten skaner. I co my tu mamy? Jak zabezpieczyć komputer, czyli coś o antywirusach. Euro 2000 w internecie. Czyli gdzie można poczytać o piłce nożnej. Spam. Pocztowi natręci, czyli proszę bardzo, 2000 rok. Poczta elektroniczna ledwo zaczęła raczkować, a już spam się pojawiał. Więc to nie jest nic nowego. Jak zostać piłkarskim bohaterem? Czyli przegląd gier piłkarskich. Nuda. Seriale fantastyczne. Z archiwum Mix, kiedyś kultowy serial. O, Sliders. To był bardzo fajny serial. On leciał chyba na... Kurde, już nie pamiętam w tym momencie. Na RTL 7?
Ale to był fajny, o takich równoległych, tak, RTL 7 jest napisane. O równoległych światach, gdzie koleś, czy tam kilkoro ich było, przenosili się ze świata do świata i nie mogli wrócić do swojego i tak próbowali. W każdym odcinku byli w innym równoległej rzeczywistości. No, bardzo fajny serial to był jak na tamte czasy. Dzisiaj pewnie by mnie jego taniość powaliła. A tutaj mamy przegląd telefonów, jakie były w tamtych czasach. Wszystkie z antenkami, wszystkie z przyciskami. Ten fajny nawet patent ma. Tu ma jakieś kurde chyba dotykowe, nie wiem. Wygląda dość oryginalnie. Żadnego z tych telefonów nie miałem, co tutaj prezentują. Ja miałem Siemensa C35 i wtedy to był mój pierwszy telefon. Czy wtedy jeszcze w 2000 chyba go jeszcze nie miałem. Gdzieś tak w 2002 dopiero. Mniej więcej. Planescape. A tutaj ta mapa to wygląda jak zrobiona w Heroesach Trójce i chyba ona jest zrobiona w Heroesach Trójce, bo tu zameczki widać. Ciekawy motyw. Coś tam o PS1, wzmianka jakaś. No i dochodzimy do końca. Znów mamy komiksik na końcu. No i tak przebrnęliśmy przez te 2 numery. Tak jak mówię, mam jeszcze jakieś inne kliki, mam więcej tych numerów, tylko bez okładek. Kiedyś tam przejrzę te wszystkie moje czasopisma, bo one są rzucone na stercie i trzeba będzie je tam przejrzeć, bo nawet tak patrząc z wierzchu, to nie wiem, które z nich to są kliki, a które to są inne gazetki z powodu właśnie braku okładek. Musiałbym tak na spokojnie to przejrzeć i posegregować. I kiedyś jeszcze pewnie będę chciał przejrzeć właśnie tamte kliki, które nie mają okładek. Tak, żeby sobie zarchiwizować te czasopisma na kanale. A wy czytaliście klika? Jakie macie wspomnienia z tą gazetką? Dzięki za uwagę i cześć.